Cześć! Na otwarcie sezonu linowego na początku marca wybraliśmy się z ekipą do Doliny Kobelańskiej, której celem została droga Fitzcarraldo, jeden z rzadko chodzonych kiedyś klasyków tego rejonu. W czasach, gdy pionowe techniczne drogi po małych chwytach były w centrum uwagi, linia ta była dość popularna i teraz, gdy królują przewieszenia i rejony bardziej w stylu mamuta czy pochylca, coraz mniej osób wybiera takie formacje na swoje projekty, no i Fitzcarraldo popada w lekkie zapomnienie. Dalej ludzie powtarzają tę drogę, ale nie jest to powiedzmy kilka powtórzeń w roku, bardziej jedno, góra dwa. A jest to według mnie mega klasowa linia, która testuje wszechstronny wachlarz umiejętności i według mnie warto ją mieć w swoim kapowniku. Drogę pokaże Wam głównie Wiktor, którego spotkaliśmy pod skałką i jednocześnie z nami wstawiał się w tą linię, a pojedyncze patenty zobaczycie również w wykonaniu Mateusza. Na sam koniec dorzucam również największy klasyk całej dolinki, czyli filar zjazdowej, którą zaprezentuje Wam Daniel. Jest to droga, która ma taki sam początek jak Fitzcarraldo. Zacznijmy jednak od Fitzcarraldo. Jak w ogóle wyglądają kruksy i chwyty na tej drodze? Tu jest pierwsza trudna sekwa. Mamy taką dwóję, bardzo głęboką, zajebisty chwyt i podchwyt, który generalnie nie jest słaby, ale też nie jest aż tak bardzo dobry, jakby się chciało. Ściągnę się blok. Wchodzi się w niego tutaj palcem i jest tak nieprzyjemnie, bo jest ostry na krawędziach i boję się, że Ci wyłamie nogę, rękę i trzeba wstawić nogę bardzo wysoko, czyli prawie na wysokość tej prawej ręki tutaj i się sięga do dziury tam. Więc to jest pierwszy kruksik. Zaraz zobaczymy, czy się uda. No i kolejna sekwencja jest taka, że tu jest dwója kuta, tu jest faker z kciukiem i tu jest wielka dziura, do której łapie się na podchwyt, dokłada się nogę, no i trzeba się ściągnąć właśnie do tego chwytu tutaj, zaraz zobaczymy, co za chwytki. No i chwyty są takie, to jest taka C2, chciałoby się, żeby była trochę większa, to jest całkiem głębokie i się tak palce fajnie klinują, jak się ma chude palce, to jeszcze więcej wejdzie, no i tu jest kciuczek, tam jest stopień na prawą nogę. Trzeba się dostać do tej krawędzi, która nie jest zbyt duża. Tam są jakieś potem pomocki i finał jest tam. Trzeba się dostać do góry. No i co? Będzie sobie się o tą krawędę. To jest naprawdę mała. To jest chyba jakiś żart. Zobaczcie sami. Tam jest dziurka. No i trzeba się wstawić bardzo wysoko na nogach i tam są plamki ukryte. Zobaczmy teraz całą próbę prowadzenia od samego dołu. Co mogę Wam powiedzieć o dole tej drogi? Jest to dokładnie ten sam teren, który mamy na filarze zjazdowej i myślę, że do momentu rozejścia się tych dwóch dróg robimy i tak praktycznie odcinek za 7A+, czyli odcinek o dokładnie takiej samej wycenie jak filar zjazdowej, gdyż potem mamy bardzo dobrego resta w połogu i teren dalej nie zmienia wyceny tej łatwiejszej z dróg. No i zaczynamy ogólnie od takiego pionu po średnich chwytach. Mamy kilka hakodziur na odciąg i dwie mniejsze krawątki, a następnie łapiemy taką klamę i mamy właśnie pasaż po klamkach aż do dużego przewieszenia, który jest to taki przewieszony dziób.
No i tutaj jest sporo patentów na przejście tego przewisu. Chłopaki zarówno Wiktor, jak i Daniel wybrali trochę inne opcje, dlatego polecam obejrzeć Wam te dwa różne wykonania, jeśli planujecie czy to próbę RP, czy flash na którejś z tych dróg, żeby zobaczyć po prostu dwa różne sposoby. No i myślę, że ten przewis, a właściwie moment, jak już wejdziemy bardziej w pion, to główna trudność właśnie tej pierwszej części drogi. Mamy dość wysoko stopnie, które się trochę chowają z racji tego, że wychodzimy z przewisu, chwyty się też nie zaginają i są dość nierówne i trzeba szukać palcami idealnych miejsc w chwytach. No i nie mamy tak naprawdę dwóch dobrych chwytów obok siebie, dlatego jest to niestabilna pozycja, no i zawsze jedna ręka męczy się bardziej niż druga. No i w tym miejscu drogi się rozchodzą, filar idzie prosto do góry, natomiast Fitzcarraldo, który właśnie próbuje Wiktor, idzie po skosie w prawo. I za chwilkę zobaczycie te kruksy, które pokazywałem Wam wcześniej, razem z podglądem chwytów. Idola! Nie! Co do wyceny. Tutaj moje osobiste zdanie jest takie, że jest to chyba najtrudniejsze 7C+, jakie dotykałem w życiu, a nie zrobiłem tej drogi w końcu. W ogóle nie skleiłem kruksa. A mam takich dróg w tej wycenie zrobionych naprawdę bardzo dużo, praktycznie w każdej możliwej formacji, charakterze wspinania, może poza rysami. Chłopaki również stwierdzili, że jest to trudna droga w swojej wycenie, aczkolwiek nikt nie był chyba aż tak przychylny, żeby przyceniać ją o więcej niż 1 stopień w górę. Chłopaki powiedzieli, że powiedzmy mogłaby mieć 7C+, co w moim mniemaniu jest i tak zaniżoną wyceną. Ale co wspinacz to opinia i myślę, że nie ma sensu więcej dywagować o wycenach. Warto się skupić na urodzie samej drogi. Zobaczmy teraz filar zjazdowej. Tutaj nie opowiem Wam za wiele, bo robiłem tą drogę bardzo dawno temu. Pierwsza część jest identyczna z Fitzcarraldo, więc na pewno nic więcej tutaj nie dodam. Natomiast potem mamy wspinanie w takiej bardziej połogiej formacji, która jest trochę też filarem. I te chwyty tam są raczej dobre, ale niektóre są daleko od siebie i musimy wrzucać bardzo wysoko nogi, żeby się pomiędzy nimi przemieszczać. I zobaczycie w akcji Daniela i zobaczycie wtedy te wszystkie patenty. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to wpadnijcie niedługo na kanał zobaczyć kolejne, bo zrobiliśmy obczajkę również innych linii w tej dolinie. No i na pewno wrzucimy jeszcze co najmniej jeden film z tego miejsca. Możliwe, że z drogami na skałce bardziej po prawej stronie, czyli na turniej Długosza. Jest tam kilka fajnych dróg w stopniu od 6.3 do 6.6. No i możliwe, że któraś z nich wyląduje na filmie.